Cześć, witajcie. Dzisiaj u mnie jest dzień czyszczenia lodówki. Raz na jakiś czas staram się wyciągnąć wszystko, co mam w lodówce i postaram się zużyć to, co już jest takie, wiecie, przeleżałe gdzieś tam. Może nie to, że nie świeże, ale wymaga już po prostu zużycia. Zaczynam zawsze sobie od wyciągnięcia wszystkiego, co mam w lodówce, przetarcia półek i tych tutaj półeczek i tych większych półek, umycia szuflady, w której trzymam wszystkie warzywka, no i zobaczenia, czy coś trzeba wyrzucić z tej lodówki, czy trzeba zużyć już, tak zwane już, i co trzeba ewentualnie dokupić. Także mam tutaj produkt, na przykład tak jak tutaj został mi z ostatniego odcinka, widzieliście, jak przygotowywałam wrapy też z resztkami lodówkowymi i tu mam tą masę do włożenia do wrapa. To, co widzieliście w ostatnim odcinku, to ja robiłam wczoraj, jak nagrywam ten odcinek, także tutaj mogę sobie przygotować te wrapy do pracy na jutro i odgrzać tylko w mikrofalówce i będzie. Tu mam kapustę kiszoną, którą robiłam i chyba ona mi tutaj wykipiała, ponieważ ona nadal pracuje, także muszę ją też sprawdzić. I tak kawałeczek po kawałku po prostu wyjmuję wszystko z tej lodówki i po kolei sprawdzam. Mus jabłkowy na przykład. Też trzeba by było zrobić może jakieś ciasto. W sumie mam ochotę na ciasto z jabłkami. Ostatnio Tinka z kanału Daleko w Polu robiła właśnie jabłecznik, tartę jabłkową. Nie wiem, jak to nazwać. Tinko, przepraszam. Także chyba zaraz sobie wezmę też z zamrażarki, wyciągnę zamrożone kruche ciasto i zrobię to pod pierzynką. Będzie zużyty słoik. Także jak chcecie zobaczyć, jak się szybko robi taki jabłecznik pod pierzynką, to zostańcie ze mną. To jest tylko odświeżenie lodówki, to nie jest mycie lodówki. Robię tak raz na jakiś tydzień, żeby utrzymać ją w porządku i używam po prostu do tego środka, który zabijać ma bakterie prawie w 100%. A do tego środka dodałam też inny środek dezynfekujący, który jest o zapachu świątecznym. Mimo końcówki stycznia będzie tutaj pachniało cynamonem i goździkami. Tylko przez chwilę, aż się nie wywietrzy. Także półki są umyte, teraz mogę przejrzeć to, co było na półkach. Tą kapustę miałam sprawdzić. Kapustę robiłam sama i to jest po prostu resztka kapusty, która była. A nie, pięknie pachnie. Trzeba jeszcze zużyć. Z wierzchu tylko jest sucha. Ona mi wypłynęła, ta kapusta tutaj. Ale zapach ma piękny. Ten z wierzchu jest taki obsuszony. Obsuszona ta kapusta jest z wierzchu. Ja ją zdejmę, po prostu wyrzucę to do kompostownika. Od razu obgotuję ją na pierożki z kapustą i grzybami. Także sobie to odkładam tutaj. I kolejne zapasy. Zupa. Wczoraj wkładałam do lodówki. U mnie wszystko idzie na węch. Jest pyszna, zaraz sobie zjem na obiad, bo Howard dzisiaj je z dziećmi. Mam drzem. Drzemy też do naleśników czy gofrów. Tu już taka resztka drzemu jest. I czasami robię tak, że jak mam taką resztkę drzemu, a gdzieś mam jeszcze jakiś inny słoik z drzemem, to ja po prostu te drzemy mieszam, żeby już mieć jak najmniej zużytego miejsca w lodówce. I tu chyba mam jeszcze ze świąt Bożego Narodzenia. A nie, to jest mój drzem. Z czego ja robiłam dżem w zeszłym roku? Z moreli. Z moreli. Ja sobie to wymieszam i taka będzie polewa mieszanego już drzemu na gofry. Nie wiem, kochani, czy będzie mnie dobrze teraz słychać. Przepraszam Was bardzo, wyładował mi się mikrofon, ale kontynuuję ze sprzątaniem mojej lodówki. Zajęłam się teraz właśnie szufladą, która głównie jest przeznaczona na warzywka. Też ją odświeżę.
applesauce. Mam 2 applesauce i tu mam połowę zjedzoną i tu jest też otworzony. Ja je po prostu wymieszam teraz. Czas na moje górne półeczki. Nie wiem jak u Was, ale jak czasami idziemy do jakiejś restauracji, pubu na śniadanie, to na przykład dostajemy do śniadania masło. Kiedyś, ja czasami nie zużywam całego masła na śniadanie, czy Howard też woli czasami suchą gromkę tosta zjeść niż masło, albo czasami dają za dużo tego masła. Akurat w restauracjach jest przeważnie, tak powinno być, że jak klient już zje to śniadanie, czy jakiś tam lunch, to jeżeli dostaliśmy na talerzu to masełko, to oni to masło powinni wyrzucić do kosza. Dlatego kiedyś się wstydziłam brać takie masełka, a teraz jakoś mi przeszło. Także mam takie masełka. Albo na przykład jak zamawiamy jedzenie, zostają nam sosy do kurczaka. Tutaj akurat jest gorący sos i te sosy też trzymam właśnie na tych drzwiczkach. Jak będę gotowała w domu czy piekła kurczaka, to wykorzystam jako po prostu sos do kurczaka domowej roboty albo ketchup. Jak wrzucają do jedzenia na wynos kilka ketchupów, też tak mam i zawsze trzymam to tutaj w tej na pierwszej mojej półeczce, żeby zużyć jak najszybciej. Także muszę tylko przejrzeć też daty tych opakowań, czy się one jeszcze nadają do zużycia. W sklepach możecie dostać także w tubkach na przykład czosnek. On jest tutaj zmielonym czosnkiem i nie powinien mieć nic więcej, aczkolwiek na pewno ma jakieś substancje, które spowodują, że on się szybko nie zepsuje. Stabilizatory na przykład, ale jest to dobra alternatywa, jak wracacie z domu, jesteście umordowani, a chcecie zrobić coś na szybko, to taki czosnek się przydaje. Kiedyś robiąc zakupy i miałam kupić czosnek, kupiłam imbir i ten imbir do jakichś tam potraw dodaję też, ale znacznie mniej niż czosnku. Do herbaty też czasami daję taki właśnie wyciśnięty imbir. Już się nie muszę martwić, że muszę zetrzeć sobie świeży imbir. Ale śmiechu co nie miało. Dzieci czasami biorą na śniadanie nutellę i jej nie zjadają. Dobra alternatywa, jak macie ogromną ochotę na coś słodkiego, otworzyć sobie opakowanie nutelli. A na samej górze trzymam leki, maście albo wiecie, z racji wieku to dobrze jest przyłożyć sobie coś chłodnego do twarzy i sobie rozprostować. I taki zimny kamień kwarcowy jest dobry na zmarszczki. W jakimś tam wieku już to mocno nie działa, więc trzeba się posiłkować czymś mocniejszym. Ale taka ochłoda, czasami jak się budzicie latem i takie ochłoda tutaj na oczy, też teraz nie będę zdejmowała okularów, ale tak po twarzy, po karku, dobra rzecz. Przepłukać tylko i włożyć z powrotem do lodówki. I jakieś maści, leki, które powinny być trzymane w lodówce, znajdują się na tej półce. Jeszcze jest taka dosyć pusta, także nie jest ze mną tak źle. I układamy i to wszystko i lodówka będzie czysta, odświeżona. Za chwilę zrobię z rzeczy, które wyjęłam z lodówki, po prostu potrawy, zużyję je, koniec. Także szybciutko. Jakbym tyle nie gadała, to by zajęło mi to może z 15 minut. Czasami warto odświeżyć, czasami coś się gdzieś wyleje, zepsuje. Lodówka wyczyszczona, ja ją zamknę, jak tak gadam. Bo po co mamy marnować prąd? No i tak kapustka ze słoika wyciągnięta, grzybki suszone. I jeszcze dodałam tutaj trochę galarety tej wieprzowej, żeby było trochę tłuszczu w tej kapuście i zamiast pierogów, wiecie co, czy pasztecików, zrobię po prostu krokiety. To będą na 2-3 krokiety na lunch do pracy. Zanim przejdę do przygotowywania sobie wrapów, to na szybko zrobimy ciasto. Najlepsza metoda, jak mamy, słuchajcie,
Najlepsze ciasto. Ręcznie wysmarowana foremka do pieczenia. Masełkiem czy margaryną do pieczenia. Na szybko smaruję. Na szybko, po prostu smaruję. Potrzebuję bułki tartej. Bułka tarta to też z suszonego chleba bułek. Jak coś zostaje, staram się ususzyć i starkować. Rozbić w termomiksie. Grubą warstwę tego właśnie przemielonego pieczywa daję tutaj do mojej brytwanki. Miała być u mnie forma takiego jabłecznika, aczkolwiek znalazłam jabłka w kawałkach, głównie z musem z rabarbaru. Bo przecież ja mam jedną roślinkę rabarbaru w ogródku i jak ten rabarbar rośnie, to go zużywam. I też super sprawa jest taka, żebym mogła potem to wykorzystać na szybkie ciasto. Tyle mi wystarczy, także nałożyłam, tak jak widzicie, tak prawie pół foremki. Jak robię na tak zwane oko ciasto kruche i mi zostanie za dużo, to je po prostu mrożę. I tu mam taką połówkę kuleczki. Jak będzie za mało, żeby wysypać na wierzch, to mam też kolejne zamrożoną resztkę ciasta kruchego. I tu akurat z października, tak, a mamy styczeń. Także warto byłoby to zużyć. Potrzebuję tarczę. I teraz tylko tarkuję to ciasto i do piekarnika. Tak starkowane na wierzchu, ciasto kruche. Wstawię piekarnik, więc moje wrapy będziemy przygotowywać przy muzyce. Nie wiem, czy będzie mnie dobrze słychać, ponieważ piekarnik mi chodzi, dlatego staram się mówić trochę głośniej. Mam nadzieję, że aż takiego zagłuszenia nie będzie. Ale sprzątając lodówkę, znalazłam jeszcze resztkę jogurtu i resztkę twarogu. Wymieszałam teraz twaróg z tym jogurtem. Zobaczcie, taka jedna porcyjka. I po prostu wsypię tutaj granoli. I na śniadanie, raczej nie jem płatków na śniadanie. Ostatnio w ogóle nie jem płatków, nie wiem dlaczego. Jakoś takie trendy są. Ale zasypię po prostu tą mieszankę jogurtu granolą. I to będzie takie śniadanie na zimno. To się namoczy i będzie zjadliwe. Do tego mogę dodać sobie jakichś mrożonych owoców, aczkolwiek ja mam jabłko i chyba sobie dodam jabłka na śniadanie, jak znalazł. I tak mamy wyczyszczoną lodówkę. Wszystko zużyte do tej pory. To, co jest niezużyte, to jest świeże. Lunch przygotowany na jutro. Dla mnie śniadanie przygotowane na jutro. Na górze jest też miejsce. Są tylko margaryny do smarowania. Tu wszystko jest też poukładane. Mleczko pooddzielane. I można jechać na zakupy.
A kapusta się jeszcze mi gotuje i jak już dzisiaj jest późno, ja nie potrzebuję tej kapusty, tych moich krokietów na jutro, bo na jutro mam przygotowany lunch, także zrobię po prostu już zimnej, ostygniętej kapusty jutro krokiety. Jakiś czas temu weszłam w posiadanie materiałów, takich sztywnych materiałów, można powiedzieć, nie wiem, zamsz, nie zamsz, chyba coś w ten deseń. On jest taki sztywny i w zeszłym roku na jesień uszyłam sobie torbę, prostą torbę na zakupy, aczkolwiek ja ją noszę do pracy z moim lunchem, tylko że wyszyłam tutaj na tej torbie dynię. A myślę, że idzie wiosna, a za chwileczkę będziemy mówić o lecie. Może przybliżę Wam, jak to wygląda. O, taką sobie wyszyłam prostą torbę i uszyłam taką uszatkę, żeby tak do ręki była ta torba. No i idzie, słuchajcie, lato. Najpierw wiosna, potem lato. Może Marta, nie tak szybko. I pomyślałam sobie, że uszyję sobie nową torbę i wymyśliłam sobie truskawkę. I mam też taki zielony materiał i mam taki ciemny, bordowy materiał, ale mam nadzieję, że jak dodam tutaj elementy tych truskawek, te białe pesteczki takie, to będzie to fajnie wyglądało. Ponieważ na brzegach on jest tutaj obszyty, to ja zostawię sobie ten brzeg u góry, żeby już tylko nie kombinować z szyciem. O, i tak sobie zostawię ten materiał, tylko tu przeszyję po prostu boki później. To będzie moja cała torba. No i teraz czas na truskawkę. Wycięłam sobie już pierwszy taki zarys truskawki, ale narysuję sobie od razu drugi, bo jak się spodoba, to od razu uszyję dwie torby. Na pewno będzie to jakiś fajny prezent dla kogoś. I z zielonego materiału wycięłam już sobie listki. Będzie moja torba. Tu będą przeszycia. Tak troszkę wyżej. Myślę, że nie będzie źle. To teraz muszę wyszyć białe pesteczki. Mówiłam o białym kolorze, ale wydaje mi się, że chyba będzie takie bardziej ładniejsze to moje dzieło. Jak będzie to żółta nitka. Biała będzie taka mdła, a żółta z tym zielonym tutaj ogonkiem, listkami będzie ładniejsza. Także zmieniam kompozycję na żółtą. I chyba najtrudniejsze dla mnie to będzie nawleczenie teraz nitki, dlatego trzeba zmienić okulary, bo ja jestem, wiecie, taka ślepa, i spróbować nawlec teraz. A te są mocne, to są tylko do takich właśnie rzeczy jak nawlekanie nitki albo robienie na szydełku. Zobaczmy, jak to pójdzie. Trzyma się, trzyma się. Trzeba będzie teraz odkurzyć maszynę do szycia. Nie umiem sobie poradzić.